Czym jest energia? To pojęcie pierwotne fizyki, jak przestrzeń czy czas. Należy do kluczowych pojęć, ale wymyka się jednoznacznej definicji, trochę jak światło. Najkrócej to właściwość lub stan, który umożliwia wykonywanie pracy lub przeprowadzenie procesu fizycznego. To wielkość, która wpływa na ruch i przemiany materii. Energia to coś, co wiąże wszechświat w zrozumiałą, żywą całość. Perpetuum mobile, marzenie i nieuchwytny cel wynalazców, święty graal fizyków, urządzenie, które od dawna budziło ludzką fascynację. Maszyna, która pracowałaby wiecznie, bez żadnego zewnętrznego źródła energii. Do roku 1775 zgłoszono tyle projektów, że Królewska Akademia Nauk w Paryżu oświadczyła, że nie będzie już więcej przyjmować ani rozważać propozycji związanych z perpetuum mobile. Przy tak ogromnej motywacji konstruktorów nadużycia i bezczelne oszustwa były powszechne. Hydropneumatyczno-pulsacyjno-próżniowy silnik, który kręcił się bez zasilania, zdemaskowano dopiero w trakcie rozbiórki domu jego wynalazcy. Podobne urządzenia naprowadziły w końcu uczonych na trop hipotezy, że maszyny takie mogą działać nieustannie i jedynie pod warunkiem, że pobierają energię z otoczenia, a więc, że całkowita energia jest zachowana. Chociaż nikomu nie udało się skonstruować takiego urządzenia i nigdy nie uda. Olbrzymie ilości czasu i energii poświęcone na badania takich legendarnych maszyn zainspirowały fizyków do skrupulatnych badań nad naturą silników cieplnych. Nawet dziś iście diabelska idea legendarnej maszyny nadal podpala wyobraźnię i stanowi inspiracją dla wielu inżynierów do poszukiwania bardziej efektywnych i ekologicznych źródeł energii. Istnieje wiele różnych form energii. Energia kinetyczna i potencjalna, cieplna, elektryczna, magnetyczna, chemiczna czy jądrowa. Energia nie może być unicestwiona ani stworzona, ale może być przekształcona z jednej formy w inną. Powstaje zasadnicze pytanie: skąd pochodzi cała nasza energia biosfery, z naszej lokalnej gwiazdy macierzystej, Słońca? A skąd Słońce, nasza lokalna gwiazda matka, czerpie energię? Dlaczego gwiazdy w ogóle świecą? Grecy wierzyli, że to dziury w niebie, przez które przeziera boskie światło. My wiemy już od około 100 lat, że to przez gwiazdowe reakcje nukleosyntezy, czyli łączenie się jąder lekkich pierwiastków w ekstremalnie wysokich temperaturach. Z punktu widzenia fizyki jest jednak pewien kluczowy czynnik sprawczy energii Słońca, szara eminencja, która wydaje materii we wszechświecie jeden nieubłagalny nakaz przyciągania się, zwiększania gęstości. To grawitacja, która ściska materię protogwiazdy i zapala ją na poziomie reakcji jądrowych. Grawitacji przeciwstawia się ciśnienie promieniowania gwiazdy, zapewniając dynamiczną równowagę.
Ostatecznie jednak potężny spadek odziedziczyliśmy po wielkim wybuchu, który między innymi doprowadził do powstania materii i który finalnie jako główny sponsor finansuje wszystkie ekstrawagancje naszego kosmosu. Łagodne ćwiczenia fizyczne generują w przybliżeniu 500 watów. Intensywne do 2 razy więcej. Jednak tylko 100 watów przypada wtedy na pracę mechaniczną. Średnia moc organizmu ludzkiego w ciągu doby to jakieś 100 watów. Żywność, którą spożywamy, to energia chemiczna. Ponieważ 1 kaloria żywnościowa, czyli 1000 kalorii fizycznych, odpowiada 4180 joulom, można stąd oszacować, że minimalna energia, którą trzeba dziennie dostarczyć organizmowi, to około 2000 kalorii żywnościowych. Aby spalić 500 gramów tłuszczu, potrzeba od około 9 do 15 godzin treningu na siłowni. Energia ma kluczowe znaczenie dla cywilizacji. Przez 99,9% czasu istnienia rasy ludzkiej tworzyła ona koczownicze społeczeństwa zbieracko-łowieckie. Ludzie dysponowali wtedy jedynie siłą mięśni, energią 1/5 konia mechanicznego. Nadwyżka energii przyniosła rewolucję agrarną i powstanie pierwszych miast. Około 300 lat temu doszło do drugiej rewolucji przemysłowej. Jej narzędziem był silnik parowy, a później spalinowy. Energia dostępna jednej osobie wzrasta do dziesiątków koni mechanicznych. Rewolucja energetyczna dała transport lądowy, kolej i wodny, rozwój miast i dalszy podbój świata przez Europę. Rewolucja przemysłowa prowadzi nas do nieodnawialnych źródeł energii, do których należą paliwa kopalne, węgiel, ropa naftowa oraz gaz ziemny. To uwięziona w długich łańcuchach węglowodorowych energia chemiczna, pochodząca z chemicznych reakcji spalania. Węgiel kamienny powstawał ze szczątków roślinnych przez setki milionów lat w warunkach dużego ciśnienia i temperatury wśród osadów i skał. Ropa naftowa jest poddawana rafinacji i destylacji w celu uzyskania produktów naftowych, jak benzyna czy olej napędowy. Bardzo trudno jest pokonać niektóre ludzkie przyzwyczajenia. Nie inaczej było z elektrycznością. Pojawiła się w naszej cywilizacji późno, gdzieś w okolicach rewolucji francuskiej. Była powszechnie stosowana pod koniec XIX wieku. Ale żeby nastąpił jej dalszy rozwój, potrzebny był bodziec. Tym bodźcem była żarówka. Nie wszystkim się jednak podobała. Żarówka była oskarżana o możliwość zaburzeń snu, powodowanie pożarów, a nawet rozstrój nerwowy. Można więc powiedzieć, że historia elektryczności dzieli się na tą sprzed wynalezienia żarówki i po. Ciężko nam sobie wyobrazić życie obecnie bez energii elektrycznej. Kiedyś były takie czasy, że ta energia elektryczna była wytwarzana w dużych elektrowniach centralnie poprzez sieć dystrybucyjną i przesyłową dostarczana do odbiorcy końcowego. Rozwój rozproszonych, odnawialnych źródeł energii wymusił zmiany w systemie elektroenergetycznym. Energia ta może być wytwarzana lokalnie, bezpośrednio u odbiorcy. Wtedy taki odbiorca staje się prosumentem, to znaczy jednocześnie konsumentem energii, ale i też jej producentem. Takie podejście wymaga zmiany w systemach elektroenergetycznych i takie systemy, które są przystosowane do odbierania energii elektroenergetycznej, ale jednocześnie do dostarczania do niej energii, nazywamy inteligentnymi. Idziemy w stronę modelu rozproszonego, gdzie głównym elementem tego systemu są odnawialne źródła energii.
Ich charakterystyka nie jest standardowa, to znaczy one nie produkują energii wtedy, kiedy my tego wymagamy, natomiast produkują ją w momencie, kiedy dostępne są odpowiednie zasoby. Czyli jeżeli mówimy o tej energetyce odnawialnej, chodzi głównie o wiatr i słońce. Niestety nie jesteśmy w stanie nimi sterować, co jest przyczyną tego, że obecnie trwają duże wysiłki naukowców w stronę znalezienia rozwiązania, jak tą energię możemy gromadzić. Za moimi plecami jest właśnie przykład takiej instalacji, w której bada się możliwości wykorzystania jednego ze sposobów magazynowania energii, czyli zamiany energii elektrycznej w wodór, który będzie stanowił ten czynnik gromadzący energię. Magazynowanie energii odgrywa niezwykle istotną rolę we współczesnym systemie elektroenergetycznym. Pozwala nam gromadzić energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w taki sposób, abyśmy wykorzystali w pełni jej potencjał. Samochód jadący 100 km na godzinę i spalający 8 litrów benzyny na każde 100 km wydatkuje moc około 70 kW. Samolot pasażerski około 1000 razy więcej. W Polsce średnie dzienne zużycie energii elektrycznej w mieszkaniu wynosi około 1,5 kW. Dla porównania, średnia moc zużywana przez dom jednorodzinny w Stanach Zjednoczonych wynosi około 20 kW. Dziś typowa rodzina z dwojgiem dzieci w wieku szkolnym używa 4 smartfonów. W miarę ostrożnie oszacować można roczne zużycie energii przez te smartfony. Energii potrzebnej do podtrzymania łączności z siecią i światowego systemu chmur, bo drobny ułamek energii potrzebnej na samo doładowywanie można tu pominąć. To zapotrzebowanie jest takie samo jak nowoczesnej lodówki. Superkomputery są niezastąpione niemalże w każdej dziedzinie życia codziennego. Wiele dziedzin nauki, techniki, biznesu opiera się na gromadzeniu dużej ilości danych i ich przetwarzaniu. Bez superkomputerów nie byłoby możliwe zapewnienie bezpieczeństwa na lotniskach, przeprowadzenie skomplikowanych badań naukowych, nie byłoby możliwe przeprowadzenie operacji medycznych. Superkomputery oprócz swoich zalet też mają wady. To jest zużycie dużych mocy obliczeniowych i wpływ na środowisko naturalne. Dla przykładu, przeciętny superkomputer zużywa 4,5 MW mocy, więcej niż zużycie przez wioskę zamieszkałą przez kilka tysięcy ludzi. Wielu badaczy obecnie pracuje nad zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej oraz uczynieniem superkomputerów bardziej zrównoważonymi ekologicznie. Zmniejszamy zużycie energii elektrycznej przez niewykorzystywanie dodatkowych klimatyzacji lub wentylacji. Dodatkowo prace są prowadzone nad pozyskiwaniem energii z ciepła wytwarzanego przez superkomputery. Takie technologie są wdrażane, gdzie energia cieplna wytwarzana przez superkomputery jest wykorzystywana na ogrzewanie budynków lub ogrzewanie wody. Miasto składa się z tysięcy mieszkań, domów, budynków przemysłowych. W każdym z tych budynków jest wiele pomieszczeń, a prawie w każdym z nich znajduje się jakieś urządzenie elektryczne. Jeżeli całemu miastu
dostarczymy zbyt mało energii elektrycznej, to ktoś będzie jej pozbawiony. Z kolei, jeżeli dostarczymy jej zbyt dużo, to nadprodukcja spowoduje marnotrawienie energii. Ile więc rzeczywiście jej potrzebujemy? Jak jesteśmy w stanie to w ogóle oszacować? W moich badaniach postanowiłam skupić się na rynku energii i na zachowaniach konsumenckich, zachowaniach konsumentów, gospodarstw domowych na rynku energii w odniesieniu do różnych innowacji. A do tych innowacji możemy zaliczyć m.in. odnawialne źródła energii, takie jak wszystkim nam znane panele fotowoltaiczne, czy też pompy ciepła. I jestem ciekawa, jakie atrybuty tych innowacyjnych rozwiązań, na przykład taryf dynamicznych, albo właśnie tej fotowoltaiki, albo wielu innych rozwiązań, które obecnie są oferowane konsumentom, sprawią, że ci konsumenci będą chętni, aby w takie rozwiązanie na przykład zainwestować. Krótko mówiąc, polega to na tym, że budujemy w zespołach pewne kwestionariusze, które następnie są kierowane do respondentów, którymi są właśnie konsumenci, gospodarstwa domowe. I na tej podstawie dowiadujemy się o ich opiniach, o tym, co jest dla nich ważne, czego się obawiają, na co zwracają uwagę. Same dane to jeszcze jest za mało. Ja na podstawie tych danych muszę umieć wyciągnąć jakieś wnioski. Matematyka ma ogromne znaczenie w moich badaniach, szczególnie w tym aspekcie, kiedy ja już zebrałam dane empiryczne i ja je muszę przeanalizować. Muszę umieć zaproponować jakieś rekomendacje, które będą istotne z punktu widzenia na przykład firm, które będą istotne z punktu widzenia władz lokalnych i pewnych strategii, które te władze mogą zaproponować mieszkańcom na przykład danego regionu. My patrzymy na matematykę i na dane w sposób trochę inny niż wszyscy. Opisujemy zjawisko, patrząc właśnie na przebieg historyczny danych rzeczywistych. W przypadku energii to są przede wszystkim ceny energii, ale także zapotrzebowanie. Idealną sytuacją jest, jeżeli tych danych historycznych mamy dużo. Pozwala nam to odkryć pewne prawidłowości, odkryć pewne charakterystyczne zachowania w danych, dzięki którym będziemy mogli przewidywać chociażby cenę czy zapotrzebowanie energii na następne okresy. Jeszcze kilka lat temu głównie metody związane z opisem danych rzeczywistych, czy to danych związanych z rynkiem energii, czy w ogóle danych rzeczywistych, skupiały się na metodach stochastycznych, może bardziej zaawansowanych niż klasyczne metody, ale jednak były to metody w pewien sposób uznawane za klasykę. W obecnych czasach są to metody już niewystarczające. Coraz częściej poszukuje się nowych rozwiązań. Chociażby w prognozowaniu wykorzystuje się już nie tylko jeden dostępny model i wyniki uzyskane z jednego modelu, ale często bazuje się na wynikach uzyskanych z wielu modeli. I właśnie metody machine learningowe czy metody sztucznej inteligencji pozwalają nam w jeszcze lepszym sposób opisywać dane, które analizujemy, także z rynku energii elektrycznej, ale także przewidywać. Zielona rewolucja. To obecnie często stosowany termin. Opisuje zmiany w kierunku bardziej zrównoważonej i przyjaznej dla środowiska produkcji energii. Celem tej rewolucji jest zmiana sposobu myślenia o środowisku naturalnym, czy zwiększaniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Do odnawialnych źródeł energii zaliczamy energię słoneczną, wiatrową, geotermalną, wodną oraz biomasę. Kiedyś Archimedes wsparł obronę Syrakus przed Rzymianami, podpalając wrogie okręty skupioną wiązką światła. Dziś jesteśmy zainteresowani pozyskiwaniem energii słońca dzięki procesom fotowoltaicznym, zamieniającym ją na energię elektryczną. Energia wiatru to zamiana energii kinetycznej mas powietrza na energię elektryczną, wykorzystując turbiny wiatrowe. Energia geotermalna pochodzi z wnętrza Ziemi, gdzie panują wysokie temperatury.
Hydroenergia jest jednym z najstarszych źródeł energii wykorzystywanych przez ludzi. Młyny wodne od dawna używały wody do napędu koła młyńskiego. W obecnych czasach najczęściej wykorzystuje się energię wody do poruszania turbin i wytwarzania prądu w elektrowniach wodnych. Problem polega na tym, że przejście na przykład w Polsce na samochody elektryczne wymagałoby znaczącego procentowo zwiększenia krajowej produkcji prądu. Gdzieś pomiędzy 15 a 30%. Stąd naukowcy zwracają swoją uwagę w stronę innych, alternatywnych źródeł energii. W tej chwili zdiagnozowano 36 technologii, których wodór może efektywnie zastąpić inne technologie, tradycyjne technologie, a aż 25 będzie ekonomicznie uzasadnionych do roku 2025. Na co nam pozwala wodór? Czasami widzimy, że wiatraki się nie kręcą. To nie dlatego, że są zepsute. To dlatego, że mamy nadmiar energii. Ten nadmiar energii przy pomocy elektrolizera możemy przetworzyć w wodór. Gdybyśmy mieli odpowiednią ilość elektrolizerów, gdybyśmy przetworzyli ten nadmiar energii na wodór, to moglibyśmy poczekać z wykorzystaniem tego wodoru albo jako paliwa, albo jako surowca. Jeśli mamy na uwadze samochód elektryczny na ogniwa paliwowe i zasilany wodorem, to jedynym produktem odpadowym jest woda. Ten samochód nie obciąża środowiska, nie obciąża ziemi, nie obciąża wody, nie obciąża powietrza. W zasadzie wszędzie, gdzie występują przetworzone lub nieprzetworzone paliwa kopalne albo prąd z węgla, wszędzie tam może wystąpić wodór. Kaloryczność wodoru jest 5-krotnie większa od kaloryczności węgla, 3-krotnie większa od kaloryczności benzyny. Pod jednym warunkiem, że porównujemy masę, a nie objętość. Gęstość wodoru jest bardzo mała. Stąd się biorą te problemy, że jeśli chcemy efektywnie wykorzystać wodór, musimy go albo sprężać, albo gromadzić w postaci ciekłej, czyli musimy używać kryotechnologii do gromadzenia, albo musimy go gromadzić w innych mediach, na przykład w postaci amoniaku albo innych cieczy. I potem odzyskać tę energię, albo ten wodór potraktować jako surowiec, który zastąpi nam tak zwane węglowodory kopalne, czyli węgiel, ropę naftową, gaz ziemny. Zgodnie z teorią Einsteina, masa to zamrożona forma energii. Energia uwięziona w 1 kilogramie masy teoretycznie odpowiada około 10 miliardom kilowatogodzin. Energia jądrowa uwalniana jest podczas kontrolowanej reakcji łańcuchowej rozpadu ciężkich jąder atomowych. Kluczem jest reakcja rozszczepienia, której ciężkie jądra atomowe, takie jak uran-235 czy pluton-239, ulegają podziałowi na 2 mniejsze jądra oraz emitują neutrony i energię. Ale prawdziwie wielkie oczekiwania związane są z energią termojądrową. Uwalniana jest ona podczas reakcji jądrowej zwanej fuzją, która zachodzi w temperaturach dziesiątek milionów stopni. W przeciwieństwie do rozszczepienia jąder atomowych, energia termojądrowa jest wytwarzana poprzez łączenie jąder atomowych, co też prowadzi do wyzwolenia ogromnej ilości energii w postaci ciepła. W procesie fuzji jądrowej dochodzi do połączenia lekkich jąder atomowych, takich jak wodór lub izotopy wodoru, w cięższe jądra atomowe. Energia termojądrowa jest bardzo obiecującą technologią ze względu na wysoką wydajność. Jednakże ze względu na wysokie wymagania techniczne, które są potrzebne do kontrolowania procesu fuzji, jest nadal na etapie badań naukowych i prób eksperymentalnych.
Jednym z kluczowych projektów termojądrowych jest tzw. ITER, Międzynarodowy Tokamak Eksperymentalny. Wspólny projekt 35 państw, mający na celu zbudowanie największego na świecie tokamaka, czyli urządzenia umożliwiającego kontrolowane reakcje termojądrowe. Jacku, a jaka była Twoja osobista droga do tego elitarnego miejsca, jeśli chodzi o prace inżynierskie i naukowe? Więc moją karierę zacząłem na Politechnice Wrocławskiej, na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym. Tam pracowałem głównie nad automatyzacją, ale w międzyczasie nasz zakład automatyki połączył się z zakładem kriogeniki. Politechnika Wrocławska jest dosyć znanym ośrodkiem, jeśli chodzi o badania kriogeniczne. Obecnie ITER pracuje nad systemem tokamak, czy urządzeniem, które się nazywa tokamak. Jest to próba magnetycznego ograniczenia plazmy. Plazma to jest w momencie, kiedy jądra, od jąder zaczynają się oddzielać elektrony i tworzy się taka maź cząstek, które są zjonizowane. I teraz próbujemy tą plazmę jak najbardziej ścisnąć, wywrzeć na nich ciśnienie. Używamy do tego magnesów i te magnesy, żeby móc wytworzyć takie pole, muszą być schłodzone do bardzo niskich temperatur. Schłodzone magnesy dostarczają właśnie tego pola magnetycznego, które próbuje ścisnąć tę plazmę i utrzymać ją w naszym torusie. Teraz mamy wysokie temperatury w tej plazmie, te powiedzmy 150 milionów stopni. Mamy magnesy, które próbują odepchnąć tą plazmę od ścianek, a zaraz za ściankami tego torusa mamy magnesy, które są schłodzone do minus 270 stopni. Kriogenika w ITER-ze pełni bardzo ważną rolę, ponieważ nie tylko chłodzi te magnesy, ale na przykład również odpowiada za wypompowywanie z torusa gazów, popiołu. Tym popiołem to jest hel. Kriogenika również jest potrzebna po to, żeby paliwo wstrzelić do tokamaka, ponieważ nie wstrzeliwujemy gazu, tylko zamrażamy wodór i takie kosteczki z lodu, kosteczki wodorowe lodu wstrzeliwujemy do środka. Albo na przykład system do awaryjnego włączania plazmy. Więc tak naprawdę kriogenika pojawia się wszędzie. Jak widzisz siebie w tym wszystkim? W tym wyjątkowym projekcie? Moim zadaniem jest integracja, czyli obliczenie, przeanalizowanie, czy odpowiednio systemy współdziałają ze sobą. Czy nie ma problemów na interfejsach, czyli nie ma problemu pomiędzy jednym systemem a drugim. To bardzo ważny projekt i jeżeli nie uda się znaleźć jakiegoś dobrego źródła energii, które nie będzie szkodziło naszej planecie, no to będziemy mieli poważne niedogodności w przyszłości. Taki projekt pozwoliłby w jakiś sposób spowolnić te zmiany klimatu, bo już nie wierzę, że się da zatrzymać, ale przynajmniej spowolnić. Istnieje pewna szalona, futurystyczna koncepcja, która służy do klasyfikacji cywilizacji według poziomu ich rozwoju technologicznego. Skala ta została stworzona przez astrofizyka Kardaszewa w 1964 roku. Zaproponował on 3 typy cywilizacji, oparte na poziomie wykorzystania energii. Cywilizacja typu pierwszego jest w stanie wykorzystać całą energię generowaną przez swoją planetę, czyli jest w stanie kontrolować zjawiska naturalne i wykorzystać je w sposób maksymalnie efektywny. Cywilizacja typu drugiego jest w stanie wykorzystać całą energię wytwarzaną przez swoją gwiazdę macierzystą. Cywilizacja typu trzeciego jest w stanie zagospodarować całą energię generowaną przez swoją galaktykę. Cywilizacja taka kontroluje zjawiska astrofizyczne, takie jak pulsary, kwazary i inne
zjawiska galaktyczne. Obecnie nasza cywilizacja jest zaliczana do cywilizacji typu 0. Wykorzystujemy tylko część dostępnych zasobów energii i nie jesteśmy jeszcze w stanie kontrolować zjawisk naturalnych na poziomie globalnym. Ale jeśli już mówimy o poszukiwaniu dla ludzkości nowego domu w kosmosie, to w dalekiej przyszłości ludzkość czeka wyzwanie zdobycia energii do dalszych podróży kosmicznych. Potrzebne będą nowe silniki na napęd jądrowy, termojądrowy, a być może nawet na antymaterię.